Na samym wstępie materiału powiedzmy sobie szczerze, że Dziedzictwo Hogwartu to najlepsza gra w uniwersum Harry'ego Pottera, jaka kiedykolwiek powstała. W końcu fani mogą zrobić to, o czym marzyli od początku, czyli zwiedzić ten pełen zagadek zamek i okoliczne tereny. Poprzednie gry z uniwersum pozwalały nam co prawda w mniejszym lub większym stopniu zwiedzić zamek i okoliczne błonia, ale to dopiero Dziedzictwo dało nam całkowitą swobodę w eksploracji. Gra ta jest świetna i oczarowała mnie na bardzo wielu płaszczyznach. Jest jednak jeden aspekt, który sprawia, że Legacy jest po prostu dobre, a nie wybitne. Ale zacznijmy od początku, bo chciałbym wam wyjaśnić, dlaczego mój materiał z dziedzictwa wychodzi tak późno. Otóż wynika to z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że praktycznie nie kupuję i nie ogrywam gier w okolicach premiery, z uwagi na ogromne ilości błędów, które z czasem są naprawiane patchami. Wolę poczekać miesiąc czy dwa, aż gra dostanie większość łatek, tak by w pełni cieszyć się grą, a nie irytować się glitchami. Druga sprawa jest czysto finansowa, ponieważ dziedzictwo w wersji Deluxe kosztuje na ten moment w okolicach 400 zł. Co umówmy się, jest morderstwem, jeśli chodzi o cenę gry, w której fabuła starcza na raptem 20 godzin zabawy. Zamierzałem poczekać rok czy dwa, by kupić sobie tę grę za 30% ceny. Ale niestety moja druga połówka przeczytała któryś z waszych komentarzy z prośbą o nagranie materiału z Legacy i kupiła mi tę grę w wersji Deluxe właśnie. Także no, jakby was zastanawiało, kto jest sponsorem materiału, no to już wiecie. Zanim zacznę właściwy materiał, to napomnę tylko, że grę ogrywałem na konsoli PS5, która jak być może nie wiecie oferuje wiele ciekawych dodatków, nazwijmy to uczuciowych, jeśli chodzi o granie w dziedzictwo właśnie. Pad do PS5 jest bardzo mocno rozbudowany i każde rzucanie zaklęcia jest mocno przez pad okazywane. Bumpery pod palcami dają bardzo przyjemny opór i rzucanie combo wymaga dosłownego wyczucia siły nacisku, by rzucić efektywną kombinację zaklęć. Jakby tego było mało, podczas lotu przyjemnie wibruje, dając nam uczucie faktycznego szybowania, co potęguje jeszcze fakt, iż pad w tej sytuacji wydaje przyjemny dla ucha dźwięk szumu wiatru. O takich rzeczach jak możliwość sterowania lotem po prostu poruszając padem w powietrzu, czy kolor oświetlenia pada zależnie od wybranego przez nas domu nawet nie wspominam, bo to czysta kosmetyka, ale jak ktoś lubi takie bajery, to będzie zachwycony. Techniczną część mamy za nami, także jaki właściwie jest ten nowy Harry Potter. Tak się składa, że mam perfekcyjne porównanie dla dziedzictwa, a jest z nim Ghost of Tsushima. Jeśli oglądałeś mój stary materiał a propos tej gry, to prawdopodobnie pamiętasz, że ta gra to arcymistrzostwo, które ma tylko jedną bolesną wadę, a jest nią fabuła. Duch Tsushimy i Dziedzictwo Hogwartu to dwa takie same przykłady gry, które dają niesamowite ilości frajdy z zabawy, jednak cała otoczka fabularna jest na tyle słaba, że po prostu nie ma znaczenia. Grę zaczynamy od utworzenia postaci, lecz niestety fani kosmetyki i ustawienia położenia każdej zmarszczki będą rozczarowani, ponieważ generator, mimo iż rozbudowany, to jest dosyć mocno okrojony w funkcji i oferuje właściwie same podstawy z zaledwie kilkoma dodatkami. Daleko mu do takiego rozbudowania jak ma chociażby Skyrim, dlatego też postanowiłem nie bawić się w nim nie wiadomo jak długo. Ale myślę, iż utworzona przeze mnie postać jest mniej więcej do mnie podobna, także możemy lecieć z tematem. Jak wygląda Hogwarts w 2023 roku? Jak marzenie, a to nawet nie są wymaksowane ustawienia, bo zawsze preferuję stałe 60 fps zamiast wodotrysków i ray tracingu. Jestem natomiast pewien, że na odpowiednim komputerze i odpowiednich modach to będzie miód dla oczu. Ja niestety byłem ograniczony przez możliwości konsoli, co nie zmienia faktu, że gra ta wygląda prześlicznie. To jak wygląda zamek, okoliczne tereny, tekstury czy efekty zaklęć to istna uczta dla oczu i ciężko się tu przyczepić do któregoś z elementów. O samej muzyce nie za wiele można tutaj powiedzieć, bo jest po prostu dobra, klimatyczna i idealnie skomponowana w potterowski świat. Niedosyt miałem tylko z powodu, że szczerze liczyłem na jakieś bardziej rozbudowane zaplecze audio, w którym moglibyśmy usłyszeć całą fantastyczną twórczość takich kompozytorów jak pan Nicholas Hopper, bo jego utwory w Księciu Półkrwi do dziś powodują ciarki na moim ciele. Teraz parę słów o samej mechanice, bo szczerze bałem się tego, jak twórcy postanowią sprostać tak ciężkiemu wyzwaniu jak utworzenie modelu walk czarodziejów. I szczerze jestem pod wrażeniem, bo oczekiwania co do tego aspektu miałem niskie, a bardzo miło się zaskoczyłem, ponieważ walki są niesamowicie rozbudowane i są najprzyjemniejszą aktywnością, jaką spotkałem w grze. Bałem się sytuacji, że twórcy postawią na coś mozolnego albo nie daj Boże styl walki z ostatnich dwóch gier serii Harry Potter, bo te gry to po prostu Call of Duty z różdżkami zamiast broni. W dziedzictwie natomiast system walki jest bardzo dynamiczny i nagradza dobrą kontrolę pola walki. Ponieważ same zaklęcia, a jest ich naprawdę sporo, to nie jedyna nasza broń przeciwko wrogim stworzeniom. Do dyspozycji mamy szerokie spektrum dodatków, takich jak przedmioty leżące na ziemi, którymi możemy rzucić we wroga, albo wszelkiego rodzaju rośliny, które pomagają nam w walce. Choć szczerze nie użyłem tych krzaków ani razu. Tutaj znów odwołam się do Ghosta, bo tam był identyczny schemat. Jestem gościem, który skupia się na celu i do niego dąży. Jeśli dasz mi miecz, to będę się starał jak najlepiej nim władać. Raczej nie będę się zastanawiał, co się stanie, jak nim rzucę. Zamiast brnąć w dodatki w postaci wzmacniaczy obrażeń z eliksirów czy używanie kąsających kapust, wolałem po prostu skupić się na kontroli pola walki. Bo nieważny jest poziom twój czy wroga, zawsze jesteś w stanie go pokonać.
Tu nawet nie są wymagane jakieś nie wiadomo jakie umiejętności w walce, bo gra praktycznie za rączkę nas prowadzi i gdy przykładowo zaraz zaatakuje nas wróg, to informuje nas o tym, sugerując byśmy użyli protego. Dodatkowo spowalniając przy tym czas, byśmy mieli więcej czasu na reakcję. Jak ktoś nie daj Boże grał w jakieś Soulsy albo po prostu jest zręczny i spostrzegawczy, to gra będzie dla niego po prostu za łatwa. Także już na starcie sugeruję maksymalny poziom trudności, by mieć chociażby minimalne wyzwanie zamiast pustego przebijania się przez wrogów za pomocą jednego combo. Żeby was lepiej uświadomić, to napomnę tylko, że w grze istnieje opcja ulepszania wyposażenia, z której do samego końca gry nie skorzystałem. Ponieważ ulepszanie przedmiotów znacząco zwiększa nasze obrażenia, co jeszcze bardziej skraca czas zabawy w pojedynku i zamiast po prostu lawirować między pociskami przeciwników, miotać w ich kierunku przedmiotami czy robić perfect bloki, to po prostu zabijamy ich sekwencją podstawowych zaklęć. Jeśli komuś sprawia przyjemność zabijanie przeciwnika na jednego strzała, to śmiało można iść tą drogą. Ja natomiast polecam się trochę pomęczyć i opanować grę do takiego stopnia, by móc zręcznością niszczyć wrogów, bo moim skromnym zdaniem gra znacznie zyskuje w momencie, gdy faktycznie musimy myśleć podczas walki. Skoro już jesteśmy przy walce, to warto wspomnieć o zaklęciach, którymi będziemy się bawić. I też w tym przypadku spektrum jest wyjątkowo szerokie i dzieli się na kilka kategorii, bo mamy zaklęcia ofensywne, użytkowe i niewybaczalne. Bo tak, dziedzictwo umożliwia nam nauczenie się wszystkich trzech klątw. Warto w tym miejscu też nadmienić, że gra w pewnym sensie jest logiczna, przynajmniej stara się być w wybranych przez siebie momentach. Mówię tu o przykładowej sytuacji, gdy chcemy wgnieść przeciwnika w ziemię. Nie zadamy mu obrażeń, bo tak naprawdę jedyne co zrobiliśmy to przewróciliśmy go na podłogę. Natomiast jeśli wcześniej użyjemy na wrogu Levioso, co uniesie go w powietrze i dopiero wtedy uderzymy nim o ziemię, to zadamy konkretne obrażenia, ponieważ dystans pomiędzy przeciwnikiem a podłożem znacznie się zwiększył, co powoduje faktyczne uderzenie. Logicznych sytuacji jest tutaj jeszcze kilka, mianowicie podczas walki z przemienionym animagiem mamy ten problem, że gdy uda nam się go pokonać, to nie umiera, tylko po prostu wraca do swojej ludzkiej postaci, co sprawia, że dalej musimy z nim walczyć. Rozwiązanie? Użycie na nim zaklęcia transmutacji, które powoduje przemianę go z powrotem w ludzką formę. Genialne rozwiązanie zarówno po stronie logicznej, jak i fabularnej. Niestety logika w zaklęciach się szybko kończy, gdy chcemy wysadzić jakiś zamek w powietrze za pomocą bombardy lub gdy chcemy zamrożonego wroga zrzucić z klifu, czego osobiście nie polecam robić. Co do najciekawszej strony, czyli zaklęć niewybaczalnych, to sprawa jest tutaj dosyć ciekawa. Zaklęcia te może nauczyć znajomy ze Slytherinu podczas wspólnych misji pobocznych związanych z jego przeklętą siostrą. Klątwy, jak wcześniej wspomniałem, są 3, z czego najciekawszą odblokowujemy dopiero podczas ostatniej pobocznej misji. Na dosyć wczesnym etapie gry jesteśmy w stanie nauczyć się Crucio, które okresowo zadaje obrażenia przeciwnikowi i dodatkowo nakłada na niego przekleństwo, co zwiększa otrzymywane przez niego obrażenia. Na późniejszym etapie możemy przyswoić Imperio, które dla mnie jest całkowicie bezużyteczne, ponieważ działanie tego zaklęcia to po prostu przyciągnięcie na określony czas jednego z przeciwników na naszą stronę. Najciekawszym, a zarazem ostatnim zaklęciem niewybaczalnym jest Avada Kedavra, który robi dokładnie to co powinno, czyli natychmiastowo uśmierca dany cel. Jakby tego było mało, klątwę tę można ulepszyć za pomocą specjalnego perka, który powoduje, że w momencie rzucenia klątwy ona przeskakuje na pozostałe przeklęte cele, co skutkuje natychmiastową śmiercią wielu celów. Klątwy te są opcjonalne, jeśli ktoś ma złote serduszko, to nawet nie musi się ich nauczyć. Jest to czysto opcjonalna droga, na którą ja jako rasowy gryfon nie mogłem nie wkroczyć. I to tyle z przyjemności. Przejdźmy zatem do jakby się mogło wydawać wisienki na torcie, a mianowicie fabuły, którą opowiada dziedzictwo Hogwartu. Lecz zanim zacznę, to mała anegdotka. Harry'ego Pottera uwielbiam. Całą sagę obejrzałem, ograłem i przeczytałem tak wiele razy, że powinienem się iść leczyć. Od początku oczarował mnie świat wykreowany przez Rowling, jednak wiem, co rządzi tym światem i nie jest to chęć czynienia dobra, a niestety pieniądze. Ja sam osobiście całą sagę dzielę na 2 fragmenty, jasną i ciemną. Gdzie ta pierwsza to po prostu cała saga Pottera, natomiast ciemna to cały poboczny content z magicznymi zwierzętami na czele. Szczerze zazdroszczę tym fanom, którym się fantastyczne zwierzęta podobały, bo ja niestety traktuję te filmy jako najgorszy paździerz i odcinanie kuponów, byleby tylko znów zarobić na nostalgii fanów. Złośliwie cieszy mnie fakt, że najnowszy film z serii Fantastycznych Zwierząt ledwo zarobił na siebie, co być może da do zrozumienia twórcom, że zeszmacanie tak uwielbianej serii nie jest dobrym pomysłem na zarobek. Tutaj w sumie może warto też wspomnieć, że chodzą plotki, jakoby HBO miało stworzyć serial na podstawie Harry'ego Pottera, gdzie każdy sezon to jedna książka. Jeśli to nie jest odcinanie kuponów, to ja nie wiem co jest. Ale wracając do tematu, dziedzictwo niestety poszło bardziej w kierunku zwierząt niż Pottera, jeśli chodzi o fabułę.
bo zamiast umieścić akcję w jakimś ciekawym okresie i dać nam przykładowo fabułę opowiadającą o pierwszym upadku Voldemorta, to twórcy postanowili pójść w abstrakcyjną stronę i wymyślić Goblina jako głównego antagonistę. Jakby tego było mało, całą przygodę towarzyszą nam totalnie bezpłciowe postacie, których jedynym zadaniem jest wysyłanie bohatera w randomowe miejsca, by sobie pooglądał ich wspomnienia. Cała otoczka fabularna to jeden wielki bezsmakowy rosół, który ma po prostu sprawiać pozory spójnego, sensownego i związanego ze światem. Już sam wstęp jest sygnałem, że nie ma co oczekiwać za wiele od fabuły, bo zostajemy przydzieleni do swojego domu dopiero na 5. roku, tuż przed sumami. Na dodatek jesteśmy oczywiście wybrańcem, bo widzimy ślady antycznej magii i tylko my jesteśmy w stanie uratować świat czarodziejów. Chryste panie, no oryginalna fabuła, fajna, taka ciekawa, no ale gdzieś już to chyba widziałem, no chyba wszędzie. To jest w ogóle zabawne, wiele osób też narzekało na zakończenie, które jest bez sensu, bo niezależnie od naszego wyboru pozostaje takie samo. No ale serio, liczyliście na głęboki finał, gdy sam początek historii był bez sensu? Normalnie czasami załamuję ręce, jak widzę naiwność niektórych osób. Pozostawiając już bezsensowną fabułę, można wspomnieć na sam koniec o wszelkich aktywnościach, bo twórcy dali nam dostęp do bardzo dużego terenu do zwiedzania, a jakoś tą pustą przestrzeń trzeba było wykorzystać. Zatem twórcy wpadli na kilka mniej lub bardziej na siłę zrobionych aktywności, bo tak jak jestem w stanie zrozumieć niszczenie obozowisk przeciwników, co jest notabene najprzyjemniejsze w całej grze, tak zbijanie balonów czy szukanie lądowisk już jest ewidentnie bez sensu. Nie mam pojęcia po co to jest, czyżby zrobione tylko po to, by gracz miał co robić podczas latania na miotle? Jakaś rekompensata za brak Quidditcha? Na to wygląda. Jakby tego było mało, świat pełen jest jaskiń czy skrytek, w których możemy znaleźć różnorakie przedmioty. Nierzadko do tychże miejsc będziemy musieli się dostać dzięki rozwiązaniu zagadki, co jest świetne, bo tak jak niektóre łamigłówki, zwłaszcza z początku, potrafią bawić, tak po czasie są po prostu irytujące. Idealnym przykładem są miejsca zablokowane za pomocą kłódki. Do ich otwarcia wymagane jest zaklęcie Alohomora, które jesteśmy w stanie się nauczyć na bardzo wczesnym etapie gry. Czyli co, problem rozwiązany? A nic bardziej mylnego, mój drogi adepcie sztuk magicznych, ponieważ jakimś magicznym cudem Alohomora w dziedzictwie ma 3 poziomy i aby odblokować wyższy, trzeba przeszukiwać cały Hogwart, Hogsmeade i okoliczne tereny w poszukiwaniu księżyców. Ach tak, nie ma nic przyjemniejszego niż chęć eksploracji ogromnego świata, by po chwili zostać chamsko zatrzymany, bo nie mamy wystarczająco silnego zaklęcia otwierającego. I to nawet nie tak, że każde zaklęcie ma poziomy, bo tylko Alohomora je ma. Nie wiem kto wpadł na taki głupi, na siłę zrobiony sposób, by spowolnić graczom dostęp do swobodnej eksploracji, ale pomysł ten to strzał w kolano. Na sam koniec powiem krótko. Dziedzictwo Hogwartu to najlepsza gra w świecie Pottera i spełnienie marzeń wszystkich fanów marzących o eksploracji tego ogromnego, magicznego świata. Szkoda tylko, że zamiast iść w sprawdzoną drogę, twórcy postanowili wymyślić miałką i pozbawioną polotu historię, która do fabuły z oryginalnej sagi nie ma nawet podjazdu. Czy grę jestem w stanie wam polecić? Absolutnie nie. Ponieważ mimo iż grę oceniam bez problemu na 9, to cena, którą jesteśmy zmuszeni zapłacić jest abstrakcyjna do tego, jak wiele czasu rozgrywki nam oferuje. Natomiast jeśli nie szkoda ci kilkuset złotych i lubisz się bawić w drobiazgi, tak jak szukanie znajdziek, których Hogwart ma aż do przesady, to myślę, że jest to propozycja dla ciebie. Grunt to nie oczekiwać od fabuły za wiele, a naprawdę będziesz się świetnie bawić. Ode mnie na dziś to tyle. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.